Witam w kolejnym odcinku Steelrising. Teksturki. Come on, come on, come on. Okej, nie pozostaje nic innego jak iść tam. Dodatkowo odpalić rzeczko. On z nami nie będzie gadał. Pozbieraliśmy rzeczy z kata. I nic innego tutaj. O, są beczuszki. Już prawie. Już bym przegapił. Wiemy, że jest tam Vaucansonem, wiemy, że to nasz ojciec. Wiemy, że leży i w ogromnych męczarniach, jak mówił Sanson. No ale beczuszki. Ale beczuszki. Dobra. Ojcze. Oto jestem. Okej, sztabka brązu. Westaleczka. Wciąż chyba mam za mało dusz, nie? Boję się, że mnie gdzieś teleportuje. Muszę sprawdzić po tej rozmowie. Jeden, no to jest 2000, może. Nie mam. Czy mam materiałów dużo, nie? No. Dobra, zrobię levelik. Tato, już idę. Już idę. Dosłownie, jestem za rogiem. Sprzedaj. Okej. Nie. Siła. Muszę iść do sklepu i odklikać broń. Pędzę, ojcze. Monsieur. C'est toi? Oh, that voice. Tonight, mon enfant. Oh mon Dieu. They did it. They did it. They've turned my sweet daughter into a cold machine. It's all right. Stay calm. Well, Ludia, what has Cagliostro told you? Has he sent you to put me out of my misery? No, I'm going to get you out of here. Let me help you. There's no point. I'm burning with fever, and I'm already short of breath. Death lurks around every corner in this prison. I couldn't escape it. I'm not long for this world. No, you can't. Outside, your automats are slaughtering men, women, and children. What you have done, monsieur, only you can undo. What I have done, the miracles I performed, the wonders I gave to this kingdom, it was nothing but vanity.
closed my eyes to it for so long. Mesmer, Cagliostro. Souls snatched from their eternal rest like water from a well. I should have set fire to the workshop. I should have melted my creations. It's not too late to stop the massacre. I don't have the strength. You must... Speak, monsieur. Say something, enfant. You must stop them. The king and his loathsome henchman Cagliostro, the master of the machines. He gives them their orders. He must be silenced at all costs. Take my hand. Monsieur. Monsieur. Father. No, no, my pauvre enfant. I am not your father. No more than you are Athenais. You're but the vessel that contains what is left of her broken soul. Ludia, I don't want to die without hope. In the name of what is left of her in you, in the name of her love for you, I beg you to free her from the purgatory our enemies have confined her to. I will grant your wish, monsieur. Do you realize what that means? Are you ready to make that sacrifice? The ultimate sacrifice. Ma fille. I shall never see her darling face again. Ma toute petite. You must set her free. Bring her back into the light. The light. Monsieur. 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 No! Papa! Have you lost your mind? Bon sang, my daughter, will you never listen? This machine belongs to the king now, vous le savez. There's nothing I can do about it. Did he also order you to torture her? The king wants me to make some improvements. And you obey him just like that? That's enough, Athenais. Let me work. And from now on, I forbid you from coming in here without my permission. Ugh! You're no better than your master, Papa! Okej, chusteczka Athenai. Tak. Na tej delikatnej chusteczce holenderskiego wzoru wyszyto napis ATW, czyli inicjały Athenai de Vaucansonem. Wynalazcy udało się ukryć chusteczkę przed oprawcami i jedynie ona pozostała mu po córce, gdy umierał w więziennej celi w Bastylii jako ofiara obłędu i okrucieństwa dawnego pana, króla automatów. No tak. Przeżył na tyle, że miałem tyle nadziei, żeby przeżyć do jakiejś ostatniej szansy. Jakby na to, że jest ktoś, kto jest to wszystko w stanie powstrzymać, nie? Adieu, Seigneur, Monsieur, Vaucanson. Adieu.
No nic. I on jakby tak, z taką całkiem dużą pewnością siebie wyraził opinię, no my nie jesteśmy Athenai, tak? Jesteśmy Ludią, jesteśmy czymś, co jest sumą tych dwóch istot, bardziej niż jesteśmy faktycznie córką w innej skórze, nie? No i tak, że jeśli chcemy uratować Athenai, no to musimy się poświęcić. Co oczywiście było jasne, odkąd się dowiedziałem, co to z tym czyśćcem i tak dalej, jak to wygląda i jak się to musi skończyć. No dobra, to teraz jeszcze co my tu w ogóle mamy zrobić? Do fosy prowadzącej do Sekwany? A. Use this boat to reach the Seine. As soon as I am on dry land, I shall return to the Cordelier convent. I'm sure they are waiting for me with bated breath. No to na pewno. No tak, bo tutaj mam powrót do właściwej mapy, właściwego miasta. Jesteśmy trochę wyłączeni, tak? Pamiętamy, że był punkt bez powrotu. I to nie chodziło o usuwanie questów, mam wrażenie. Chociaż była taka informacja, żeby dokończyć wątki. No to tylko jest kwestia bycia wyłączonym z systemu fast travelingu, nie? Nie mogliśmy się stąd wydostać fizycznie, ale nie sądzę, że nie ma powodu, żeby wszystkie questy były poblokowane, tak? Chyba że teraz już nie mamy dostępu na przykład do całego miasta, tylko do specyficznych miejsc. Specific places, tak, konkretnych miejsc. I tyle. Zobaczymy zresztą dalej. Może tak jest. No cóż. Dużo cutscenek dzisiaj. This is... Citoyen, I come bearing sad tidings. Monsieur de Vaucanson has passed away. I was present for his last breath in his cell at the Bastille. Juste ciel. Requiescat in pace. Mon Dieu, it is a cruel fate that has taken my dearest friend from me today. Eugène. Ce pauvre Eugène. I cannot suffer such a horrible injustice. Was he at least able to tell you something before he passed away? No, nothing. Nic How odkrywczego. unfortunate. We are lost. Must we resign ourselves to this disastrous turn of events? No, General. Every part of me refuses to do so. Eugène de Vaucanson made me make a promise that I swore to keep. Now I have no other choice than to risk everything. What are you thinking, Aegis? I'm thinking of making my way to Versailles. Eh bien, you should know that I also plan to go there. You don't even think about it. Ma foi. What have we got to lose? Our lives? At this point, you must admit that they're not worth much. I agree with the Marquis's resolution. We must take into account everything that Aegis has done to foil the King's plans. The time has come for us to put ourselves at her service. Not so fast, mon ami. Let's not rush into anything. You'd have to be mad to want to be part of the battle to come. Those who agree to take part in this strike will need to keep a low profile until Aegis has cleared the way. As for you, madame, I do not know what new arrangements have been made since my last visit to the Queen, but I found the area around the North Wing to be particularly empty. Here is where you should launch the attack. If fortune is in my favor, I shall be waiting for you at the Petit Trianon with something to help you make your way through the gardens. As for us, once the automats have been defeated, we will enter the palace to seize the king and the count. Is that your plan, Monsieur le Marquis? It is, monsieur. We are about to take the small step that separates audacity from madness. Are you ready to take it, madame? Citoyen, I cannot escape my obligations. It is in my very nature to honor them. I kept the promise I made to the Queen to find Monsieur de Vaucanson.
I am now bound by the oath I swore before my creator. If I go to Versailles, it is in the hope of rescuing Athenais. I think also of all that remains to be done in Paris. And what's more, you demand my help to make you masters of the king. It is a heavy burden that we place on your shoulders. But once again, we must leave it up to you. Take your time, Aegis. A hasty decision could lead to disaster. We will be ready for action when the time comes. Pour la nation! Et pour le royaume! No, dobra, dobra. Ja mam być mięsem armatnim. Mirabo, mam coś do pogadania z tobą. Mam smutne wieści o twojej matce. Citoyen Mirabeau. Nagle ich nazywa obywatelami. Poczuwa się do takiej roli jakiejś liderki chyba, nie? Unfortunately, I come bearing sad news. Go on, Aegis. There is no need to spare me. This is about my mother, isn't it? Indeed. The Countess is no longer of this world. Yes, yes. It was to be feared. I knew she was lost a long time ago. The poor woman. At last she has been delivered from the madness that drove her into the gutter. It gets worse. Worse, you say? Your mother did not die of poverty. She was killed. Murdered? No. No, my father. The rabid dog made good on his threat. May he roast in the fires of hell for all eternity. As for you, Bishop, do you finally understand the man's true nature? How much longer will you protect this demon? I share your grief, Monsieur de Mirabeau, but the secrets of... Enough! You sanctimonious bigot! Is it not enough for you to serve the people absurd fables that condemn them to ignorance? Must you also submit to the whims of a malicious old brute? The scourge of his own family? Speak! Speak now, or so help me, I will send you to meet your maker. Please, Monsieur, let us not get carried away. Out of respect for your grief, and given the extraordinary circumstances, I consent to enlighten you. I am listening, Monseigneur. I admit that your father is an unusual person, inhabited by an anger whose source is undetermined. He blamed you, your sister, and your poor mother for all of his misfortunes. I stayed by his bedside an entire night. I preached about mercy and the example of our Lord Jesus Christ. Ha! That must have gone over well. Do not mock me, Monsieur de Mirabeau. At dawn, I finally got Monsieur le Marquis to see the error of his ways. Before God, he extended forgiveness to all those he had previously condemned. However, he did not give up his plans for revenge. The fate reserved for my mother is proof of this. In fact, Monsieur, he did. He even gave me a leather wallet containing, in his words, the instrument of your punishment. He asked me to dispose of it. Unfortunately, your mother's fate was already sealed. Orders had been given. There was nothing more that could be done. The poor soul. He was in tears, his body racked with sobs. My heart breaks to hear it. What was in the wallet? I don't know, Monsieur. I did not open it. In that case, I ask you to give it to me now. I cannot, Monsieur. When I was captured, the wallet fell into the hands of the Comte de Cagliostro. Nom de nom, Aegis. Do you realize what this means? This wallet contains my father's sentences for his children. Me, of course, but also my sister, the Marquise de Cabri. You must find it at all costs. Our fate is in your hands. Cagliostro must have put it in a safe place, somewhere known only to him. The Marquise de Capri, dites-vous? Yes, that is my sister Louise's title. Fortune favors you today. It so happens that I already have this wallet. It was in a secret workshop by the Tuileries, where the Count conducts his sinister experiments. Oh, how fortunate. What does it contain? 2 envelopes addressed to the Lieutenant General de Police. One of them had this letter in it. It concerns your sister, the Marquise de Capri. Let's see. A letter de cachet signed by my father.
He gave orders to have my sister locked up in a convent. His unique variety of fatherly love is unmistakable. What was in the second envelope? It is empty. Empty? Mon Dieu. You don't have to be a genius to guess that it contained a similar document, this time concerning myself. If the envelope was empty, it means that this letter has already been delivered to its recipient. By Cagliostro, no doubt. The monster must have felt a perverse sense of joy as he devoured its contents. Aegis, you must retrieve this letter at all costs. If the Lieutenant General attaches a seal and gives it to his underlings at the Châtelet, I am done for. Where does this Lieutenant General reside? Right by the fortress. He's a dutiful man and prides himself on never straying too far from it. Please hurry, I beg of you. Dlaczego to jest jedyny quest, którym mogę się zajmować w tym momencie, w którym jakby jesteśmy naprawdę już prawie na końcu? A, jeszcze mam proch. O. Ale jakim cudem miałbym pominąć ten proch? Tam nic nie było już innego. Podziemnego składu forta. Chociaż wydaje mi się, że to mnie... Szatale... Czy to jest szatale? Chyba jeszcze muszę trochę poeksplorować, tak, bo... Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis? The clues I found at the warehouse suggest that the gunpowder was moved to the Bastille. Diable. You must find a way to get there and put an end to this threat. Goodbye, Citoyen Lavoisier. And down with despotism. Okay. Okay. Take it easy, Eji. Afar, masz coś do powiedzenia? Monseigneur. What can I do for you, Aegis? Nic, okay. Goodbye, Monseigneur. Vive la nation. If that is your dearest wish, then so be it. Panie Markizie Lafayette. Pan był taki... General Lafayette. Do you need help, Aegis? Nic, dobra. Goodbye, General Lafayette. Bące. And down with the Clockwork King. Well put. Nie będę teraz rozmawiał z każdym i jak każdego żegna wcale. W ogóle. Bo jest to trochę zabawne. Citoyen Raymond. Can I help you, Aegis? Goodbye, Citoyen Raymond. And may liberty triumph. Okej, jest najbardziej stonowane. Bai. Citoyen Bay. Ah, mademoiselle. Well, what news? Goodbye, Citoyen Bay. Vive la nation. Okej. Robespierre. Citoyen Robespierre. Madame, Goodbye, Citoyen Robespierre. And death to the tyrant. Precz z despotyzmu chyba póki co wygrywa. Have you found the missing letter? No, it is not yet in my possession. You should look near the Châtelet. In addition to being an officer there, the Lieutenant General de Police lives near the fortress. Don't forget that my time is running out. Goodbye, Citoyen Mirabeau. And down with the Clockwork King. Okay. Czyli kilka powtarza, ale ten despotyzm... A jeszcze z Gregoire. Can I help you, Aegis? I hope so, Abbot. Our salvation is at stake. I am listening. O.
You still have no news from citoyen Brissot? Indeed, we wait in vain, and our hopes are beginning to fade. He knew we were to meet here at the first blood spilt by the king. Mes amis, we must fear the worst. Can you think of any place he might have sought refuge? No, not at all. May I venture a speculation? By all means, Monsieur le Comte. These past few weeks, Brissot has been invariably accompanied by a young fanatic he met in Versailles. Ah, yes. The Amazon. What was her name? Mademoiselle Théroigne de Méricourt. She goes on about this grand patriotic project of hers to anyone that will listen. She wishes to raise a battalion of female combatants, ready to lay down their lives for the nation. A curious passion, isn't it? Who knows, monsieur? Only time will tell. In any case, our proud Athena seems to have won the trust of a number of Third Estate deputies, including Monsieur Brissot. Perhaps she will have some information about him she'll be willing to share with us. But you'd have to know where to find your Amazon. It just so happens that Mademoiselle Théroigne de Méricourt holds court just a stone's throw from here. 8 Rue de Tournon. No doubt Aegis will be able to make her way there without any trouble. We need only hope that our Amazon has taken shelter there to escape the royal terror. Okej, chciałem tylko usłyszeć pożegnanie, ale dostałem jeszcze jeden quest DLC. Tak, i jedyne co o nim wiedziałem, to że faktycznie będzie dostępny w Bastylii, no i jest. Mnie bardziej martwią te pozostałe questy, które są związane z... Faktycznie jest blisko. Te, które mam już, tam miałem w dzienniku. No, ten proch, który mam nadzieję, że będzie w Szatale, gdzie to jest wciąż gdzieś, gdzie ten komisarz ma być, tak? Gdzieś w okolicy fortecy, może to wciąż jest. Ojej, bo jak przegapiłem ten proch, będzie jedyny quest, którego nie zrobię. She's gone off alone to rescue citoyen Brissot. It's a fool's errand. I must help her at all costs. Przyjaciele, nieoceniony obywatel Brissot został uwięziony przez naszych nieprzyjaciół w budynku dawnego szpitala Saint-Louis. Uczyniono tak tylko dlatego, że protestował przeciwko obławie na czarnych i mulatów, która miała miejsce wczoraj w nocy w Paryżu. Zamierzam spróbować go uwolnić, nawet za cenę własnego życia. Ktokolwiek czyta te słowa, niechaj znajdzie w sobie odwagę, aby do mnie dołączyć. Obywatelka Théroigne de Méricourt. Théroigne? Pamiętam, jak to mówi. A gdzie jest ten szpital? Szatale. No, tutaj mnie martwi ten forteca. O. Anne-Joseph Théroigne de Méricourt. Urodzona na terenie biskupstwa Liège, od bardzo młodego wieku prowadziła wardownicze życie, nie przejmując się obowiązującymi normami społecznymi. Podążała za swoim marzeniem, aby zostać śpiewaczką. Kiedy była w Genui, otrzymała wieści o zwołaniu sądów generalnych, a widząc dla siebie oczekiwaną okazję do działalności na rzecz praw kobiet, natychmiast udała się do Wersalu. Po tym, jak została zaakceptowana przez deputowanych stanu III oraz ich stronników, założyła w Paryżu salon polityczny, w którym gościła znane osobistości, takie jak Pierre Brissot, Camille Lesmoury czy opat Sy. Nosiła prowokacyjny strój amazonki i opowiadała się za pełnym zrównaniem praw kobiet i mężczyzn we Francji. Była niezwykle bezkompromisowa i całkowicie ignorowała szterstwa i zniewagi kierowane pod jej adresem. Gdy tylko pojawiły się pogłoski o możliwym użyciu siły przez króla, zadeklarowała zdecydowanie, że jeżeli dojdzie do walki zbrojnej, weźmie w niej udział. Wielokrotnie apelowała do ważnych osobistości, aby pomogły jej w jej wielkim projekcie, jakim było stworzenie batalionu Amazonek, złożonego z kobiet gotowych walczyć dla dobra ludu. Usiłowała zainteresować tym pomysłem markiza de Lafayette oraz hrabiego de Mirabeau, ale z niewielkim skutkiem. Podejdę sobie do
Nie, że to jakoś daleko do powozu. Zaraz. O, tutaj się teraz dyżu stało też. Pałac został zaatakowany. Nasze życie jest w niebezpieczeństwie. Rozkazuję ci wrócić jak najszybciej do Saint-Cloud. Szanowny opacie, obywatelka udała się do szpitala w Saint-Louis, którym przytrzymany prosi o pomoc. Czy mam to zrobić? Zaraz. To zaraz mogę mu powiedzieć. Zresztą i tam podejdę sobie. Ale królowa wzywa o pomoc. Oh my god. No teraz tak. Mamy w potrzasku Brissota. Trzeba mu pomóc. I found this on citoyen Terragne's door. Par tous les saints, Pierre Brissot was taken to the Hôpital Saint-Louis. Why? Who knows? No one knows what's been going on there since the king closed it 2 years ago. After 2 centuries of use, the hospital buildings were in danger of collapsing, and the overcrowded, unsanitary cemeteries all around it were hardly conducive to curing the sick. Not to mention the nearby Montfaucon gallows, where the king could very well make hanged men dance once again. Has he turned the hospital into a prison? It's possible. He's lost count of his enemies, but he can't kill everyone, can he? I'm afraid he has no other purpose, Abbot. He has declared war on the entire human race. Aegis otrzyma niepokojącą wiadomość z Saint-Cloud. Musi natychmiast wrócić aby pomóc królowej. No tak, to jest moja kolejność w takim razie wykonywania działań. Królowa jest najpilniej teraz w potrzebie. Potem zajmiemy się Brissotem i DLC. No i potem pójdziemy do Châtelet, znaleźć komisarza. Mam nadzieję, że tam też znajdę ten proch. Albo będę mógł wrócić jeszcze do... Właśnie mogę to sprawdzić w sumie, może nie. Okej. Bastylia. Tak, no przegapiłem zdecydowanie. Ale mogę wrócić do Bastylii, super, zrobię to pierwsze, że to zrobię. Okej, to Châtelet jest w La Cité. I... Boję się tylko, no jakby to jest... Kolejność jest taka. Po Bastylii mam to zrobione, tak? Dostaję te 2 questy i dostaję ten quest i dostaję ten quest. Nie boję się, że jak pójdę tutaj, że coś się... To chyba jednak pójdę pierwszy do Bastylii. Tylko nie wiem, co ja mogłem tam pominąć, naprawdę. Okej, tutaj mnie rzuciło.
Przypomniało się mi w ostatniej chwili. Excellent. All the gunpowder is here. But what to do with it? Shall I destroy it? To ensure that no one will use it against the people of Paris? Or shall I entrust it to General de Lafayette? Ja już generałowi dałem bardzo dużo. I szczerze powiedziawszy, w tej chwili to jak już w niego zainwestowałem, to zainwestuję w niego o wiele więcej, nie? Było to śledztwo i faktycznie był tam jakiś wątek z... A, tam służył królowi. Coś chciał osiągnąć dla siebie, miał jakieś swoje cele, ale to były cele polityczne, to było zwykłe knowanie. Nie było tam żadnego jakiegoś złego występku przeciwko ludziom, masowych mordów, ani niczego, co się dzieje z królem, więc zdecydowanie jest godny zaufania, jest doświadczony. O! Ładnie wygląda. Co to w ogóle jest? Atak dystansowy. Okej, ciekawe. Ciężka broń, więc raczej nie dla mnie. Ale zobaczmy, co robi. W ten sposób jest młotem. Okej. Ładnie, ładnie. Aha, jest snajperką. Ciekawe. Fajne. Fajne. Podejrzewam, że dla żołnierza jest to fajna opcja, nie? Ale moje szybka broń z kontrataki, który nadaje, to jest po prostu jakiś totalnie OP broń. Ładnie wygląda ten móc z Requiem z tą snajperką. Użyj, nic nie rób. I will fulfill General de Lafayette's request. Only he can lead the war against the tyrant. Okay. Dobra, to szybki powrót do zakonu. Oh my god, to jest trochę kluczenia, szczerze powiedziawszy. Totalnie się pogubiłem, jak tutaj szedłem, dlatego jest to na przyspieszeniu, bo wylądowałem gdzieś o! Nie pamiętałem właśnie tego przejścia tutaj. Znaczy i tak bym nie mógł iść tędy, nie? Wiedziałem, że tam się muszę dostać, a nie wiedziałem, jak tam przejść. I tutaj krążyłem po tym labiryncie ogrodowym. Dobra, słuchajcie, fajnie, dobrze, że to zrobiłem. Czysto. Wiecie co? Nie. Cała idea znalezienia tego prochu było po to, że teraz jak kończę skraszowało mi znowu, próbując się dostać do kwartału, to się kilka razy działo wcześniej. Znowu zrobiłem myk, że przeniosłem się do innej dzielnicy i to była La Cité i sobie pomyślałem, to może zrobię ten quest. Ale nie, kolejność wydarzeń była taka, że powinienem wrócić się po ten proch wcześniej. Tak, teraz jesteśmy... To powinienem mieć przy tych rozmowach zaraz po Bastylii. General Lafayette. Do you need help, Aegis? Goodbye, General Lafayette. A tak, po pierwsze muszę powiedzieć Lavoisierowi o tym, nie? Citoyen Lavoisier. What can I do for you, Aegis?
I found the powder. It is at the Bastille. Ah, what good news. Is it in good condition? Of course. What do you mean? Am I to understand that you have not done what needed to be done? Yes. Now all that is left is for the Marquis and his men to retrieve the powder and load it into their cannons. What men? What Mamy wojnę, cannons? We przepraszam will bardzo. raise our army soon. You can be sure, and we will then be able to confront the royal army. You do not measure the import of your actions and your words, Monsieur le Marquis, always rushing headlong into things. The Bastille is an ancient fortress that was not designed to house such large quantities of explosives. The tiniest spark could cause a catastrophe. The iron from a boot or the point of a sword scraping against the stone. Thanks to you, we are now at the mercy of chance. There is no such thing as chance, Citoyen Lavoisier. If we are defeated, we will have only our failures to blame. Dokładnie. Goodbye, Citoyen Lavoisier. No właśnie, i teraz... Okej. Sekretarka Gliostra. Tam cek. Tutaj musimy wrócić do Chateau i to zrobimy w tym Châtelet, to nie. Ale tu musimy wrócić do Saint-Cloud, pomóc królowej. I teraz się nam nieco przeczyściło, wszystko jest fajnie zrobione, zamknięte, po kolei, tak jak ma być, elegancko, a na końcu oczywiście tak, nie wiem o co chodzi z tym, tak, no to jest po prostu Mirabeau, tak, tak, pierwsza królowa, potem Mirabeau, na końcu Brissota, no i główna misja, więc dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.